To był okres już mojej emigracji, ale zanim wyemigrowałem, jak mnie po roku wypuszczono z więzienia, z uczelni mnie wyrzucono, dopiero wtedy, dlatego że liczono na proces i że wtedy automatycznie mnie wyrzucą. Nie było procesu, dlatego że po roku, chociaż już przedstawiono akt oskarżenia, miałem wspólny akt oskarżenia ze znaną socjolożką i taką postacią publiczną tutaj bardzo kontrowersyjną, moją bliską znajomą od czasów studenckich, Jadwigą Staniszkis, prawda? Miałem wspólny akt oskarżenia, czyli dwoje asystentów i oni musieli dojść do wniosku, że po prostu po roku, że lepiej już wyciszać wtedy już wyciszano te antysemickie kampanie, prawda? Że lepiej wyciszać i procesu nie było. Ale z uniwersytetu wobec tego wyrzucono mnie, trzeba było mnie wyrzucić, bo sąd tego nie załatwił za mnie. Szukałem pracy i znalazłem pracę, to było pasjonujące miejsce, to się nazywało Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenowego REDOM. To była karykatura gospodarki socjalistycznej. Sama gospodarka socjalistyczna była karykaturą gospodarki. To było karykaturą gospodarki socjalistycznej, bowiem to było kilkadziesiąt warsztatów rzemieślniczych, często nie więcej pracowników niż dwóch, scentralizowanych, zarządzanych wspólnie przez taką czapę biurokratyczną, prawda? Więc tam 1/3 to byli urzędnicy kompletnie niepotrzebni, bo gdyby te warsztaty funkcjonowały niezależnie, to było na pewno znacznie bardziej efektywnie, prawda? I ja zostałem szefem działu ekonomicznego tego przedsiębiorstwa, prawda? To było groteskowe przedsiębiorstwo, żeby podać przykład, tam był dział, który się nazywał dział dekoracyjny. Między innymi pracownicy tego naszego działu dekoracyjnego, ci jacyś rzemieślnicy, co roku zawieszali portret Lenina na Pałacu Kultury w rocznicę chyba rewolucji październikowej. Prawda? To było jedno zadań, więc to po prostu jak Zilfa i Pietrowa opowieść, prawda? Jako o Lejzorku Reuschweincu opowieść. Otóż dlaczego mnie przyjęto, mimo to, że tak powiem, byłem oczywiście osobą źle notowaną. Po prostu wicedyrektorem tego przedsiębiorstwa był człowiek, którego nie znałem, ale który kończył mój wydział. On się nazywał Dziewanowski, było to wielkie chłopisko. Jego prawdziwe nazwisko było Małysz. Dzisiaj by nie zmienił nazwiska, gdyby wiedział, jak sławne to się stało nazwisko. Ale wtedy widocznie być może w szkole go prześladowali, że on był takie ogromne chłopisko i się nazywał Małysz. Zmienił nazwisko na Dziewanowski, a być może były inne przyczyny. I on po prostu takie poczucie wspólnoty, prawda? Jakby nasz Wydział Ekonomii to był Oxford czy Cambridge, prawda? Tu kolega, który kończył ten sam wydział i on mi dał pracę, prawda? Coś tam nakłamał w tym oświadczeniu swoim, zostałem przyjęty.